Siemanko, chciałem Wam pokazać dzisiaj mój nowy nabytek Volkswagen Garbus, model od firmy Tamiya w skali 1.10 w wersji kit. Warto dodać podwozie M06 z napędem na tył. Wszystko w częściach, trzeba sobie to samodzielnie poskładać. Ja już tu wstępnie złożyłem to podwozie. W zestawie dostajecie tylko silnik, resztę elektroniki musicie sobie zorganizować we własnym zakresie. W pudełeczku dostajecie wszystkie części na takich stelażach do samodzielnego wycięcia, dostajecie instrukcję montażu, dostajecie instrukcję montażu naklejek i pozostałych tych elementów takich chromowanych, które są naprawdę bardzo fajnie wykonane. Lampy, lusterka, zderzaki, to wszystko jest, plus naklejki oczywiście i maskowanie szyb. Karoseria również do wycięcia i do pomalowania. Ja już ją tutaj wyciąłem, oszlifowałem wstępnie. Zaraz idzie do mycia. Jak wyschnie, doklejam maskowania szyb. No i powoli będę zabierał się do malowania. Wybrałem sobie kolor pomarańczowy metalik od firmy Tamiya, to jest PS61. Później jak pomalujemy już tym kolorem, trzeba jeszcze od spodu psiknąć srebrnym, PS12, tak zaleca producent. Zrobiłem sobie już nawet taką próbę. Wydaje mi się, że fajnie to wyjdzie w połączeniu z tymi chromowanymi częściami. Będzie fajnie to wyglądało. No zobaczymy. Za chwilkę będę malował, no i zapraszam Was do oglądania dalej. Zobaczymy efekt końcowy. Na razisko, trzymajcie się, hej! Witam Was ponownie, tym razem z mojej kuchni. Korzystając z okazji, że dzieciaki poszły już spać, chciałem Wam pokazać, jak wygląda karoseria Volkswagena po pomalowaniu. Zużyłem całą puszkę farby pomarańczowej metalik, no i pół puszki srebrnej, później na koniec jeszcze rzuciłem taką warstwę zabezpieczającą czarnego lakieru, bo miałem troszkę jeszcze w zapasach. No i co? No, ten, kto malował kiedykolwiek karoserię leksanową, wie, że najfajniejszy moment to jest ściąganie folii ochronnej, więc zaraz to będziemy robili, ale jeszcze zanim to zrobię, to chciałem Wam powiedzieć w ogóle, skąd pomysł na Volkswagena Garbusa. Kilkanaście lat temu miałem takiego prawdziwego Volkswagena, ale wymagał dość dużo nakładu czasu i pracy, no i niestety byłem zmuszony, żeby się go pozbyć. Sprzedałem go, trochę później żałowałem, no ale cóż, życie. I teraz pomyślałem sobie, że chociaż taką namiastką małą będzie taki model zdalnie sterowany, którym będę sobie mógł polatać gdzieś tam po chodniku, po parkingu. No, także tyle. To co, teraz będziemy zdejmować folię. Zacznę tutaj od przodu. Lubię ten moment bardzo. I zobaczymy, jak wyszedł lakier. Robiłem próbę, więc mniej więcej wiem, czego się mogę spodziewać. O, powiem Wam, że naprawdę wyszedł bardzo ładnie. Jeszcze za chwileczkę będę zdejmował maskowanie szyb od środka. A jutro zabieram się za naklejanie naklejek, bo już dzisiaj mi się tego nie chce podejmować. O, proszę bardzo. Według mnie bajeczka. No a tak wygląda po zdjęciu maskowania szyb. Także jutro go wrzucę na karoserię. Mam takie specjalne mocowania na magnesy i coś tam dalej będę rzeźbił. Więc do zobaczenia, hej. No i dobra, buda jest prawie skończona. Naklejki w 80% są naklejone. Było z tym trochę zabawy, ale takiej zabawy pozytywnej. Ramki, przednie drzwi zostały mi do naklejenia. Ramka na przednią szybę, wycieraczki. Tutaj nie za bardzo mogłem sobie dać radę z tymi naklejkami na kierunkowskazy, więc postanowiłem pomalować je manualnie. Zamontowałem bezsłupkowe mocowanie karoserii, więc musiałem pozaklejać, zaślepić te otwory fabryczne jeszcze do poprawy, ale już wygląda całkiem fajnie. Tutaj mamy magnesiki zamontowane od tego mocowania magnetycznego.
Do pomalowania tylne klosze lamp zostawiłem przezroczyste, mam farbę do kloszy, dzisiaj wieczorem pewnie do tego siądę. Poszukuję dość intensywnie przednich lamp, tak? Potrzebuję kloszy o średnicy 18 mm. Wytnę środek z tych pierścieni, a od środka wkleję. Myślę, że to też będzie całkiem fajnie wyglądało. Bardzo ładnie wyglądają te detale, tak? Czyli lusterka, zderzaki naprawdę robią robotę. Pokażę Wam jeszcze podwozie złożone. Zamontowałem regulator 60A, to jest Quick Run 1060 od Hobbywinga. Odbiornik i radio wykorzystałem takie, które miałem tutaj u siebie od Mavericka Quantuma, a z OLX zamówiłem używany serwomechanizm Spectrum Z590. Tutaj są te mocowania karoserii jeszcze, o których Wam mówiłem. Pokażę Wam jeszcze, jak to się fajnie zapina. Jest po prostu jeden klik i sobie karoseria siedzi. Jeszcze Wam pokażę, jak wygląda garbusek. Prawie skończony. No jeszcze myślę, że ze dwa wieczory przysiądę do niego, dopracuję różne detale, które moim zdaniem trzeba poprawić, żeby to fajnie wyglądało i będę ruszał na drogę. Także do zobaczenia za chwileczkę. Trzymajcie się. Siemanko, pogoda dzisiaj wymarzona na zabawę z modelami RC. Postanowiłem wyskoczyć i pokazać Wam, jak wygląda efekt końcowy Volkswagena Garbusa od Tamiyi. Tak wygląda samochodzik. Naklejki są ponaklejane. Cały czas czekam jeszcze na amortyzatory, ale to jest akurat kwestia czasu. Wyszedł bardzo ładnie, już wstępnie nim chwilkę pojeździłem. Spisuje się naprawdę mega fajnie, jest responsywny, jest zwrotny i nawet szybki na tej baterii 2S, którą tutaj mam zamontowaną. Więc jak chcecie zobaczyć, jak śmiga, to zaraz Wam coś pokażę.